Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych z Robertem Żurkiem z Fundacji Krzyżowej w roli głównej. Dzięki Robercie, że przyjechałeś. Nazywam się Jan Muzekamp i jestem tutaj zastępcą dyrektorki Niemieckiego Instytutu Historycznego, ale to nie jest takie ważne jak dzisiejszy wykład. Dzisiaj mamy wykład z dyskusją i to jest wspólne przedsięwzięcie Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, DAAD Polska, naszego instytutu i oczywiście Societas Humboldtiana Polonorum. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom za owocną współpracę w przygotowaniu tego wykładu i po dyskusji będzie też okazja, żeby porozmawiać. W tym miejscu chciałbym też podziękować naszym pracownikom za przygotowanie imprezy. Kindze Wołoszyn-Wokandzie, Józefine Schwark za propagowanie imprezy, Krzysztofowi Stanowskiemu, gdzieś jest z tyłu, za przygotowanie tutaj sali, Krzysztofowi Machajowi za technikę, Katarzynie Homan i Grażynie Ślepowrońskiej za organizację bufetu, który na nas czeka po dyskusji. Proszę wybaczyć, jeżeli o kimś zapomniałem, na przykład o naszych praktykantach, którzy siedzą tutaj i prowadzą listę obecności. Proszę się tam zapisać. Moderatorem dzisiejszego spotkania jest Gerhard Gnauk, który jest obecnie pracownikiem naukowym w Centrum Mikołaj Hajewoy. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Dla historii najnowszej w Monachium. Wcześniej był korespondentem niemieckich gazet w Polsce, mianowicie gazety FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz Die Welt. Współpracował także z Tygodnikiem Powszechnym. Gerhard Gnauk ma też imponujący dorobek naukowy. Doktoryzował się na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i opublikował wiele książek i artykułów. Z tych licznych publikacji wymieniam tutaj 3. Pierwsza to jest po niemiecku Polen verstehen, zrozumieć Polskę, Geschichte, Politik, Gesellschaft. Książka ta wyszła 8 lat temu w Klett-Cotta, w wydawnictwie Klett-Cotta. Wolko und Weide, Marcel Reich-Ranicki z Polnische Jahre, Polskie lata Marcela Ranickiego i wersja polska, Polskie lata, z przedmową przez Normana Davisa, która się okazało wersja ta w 2009 roku. Za dużo mówiłem, oddaję więc głos Gerhardowi Gnaukowi. Bardzo dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie. Ja dziękuję osobiście za zaproszenie i cieszę się, że widzę pana doktora Roberta Żurka, który przyjechał z Krzyżowej, jednego z najpiękniejszych miejsc dawnych Niemiec i dzisiejszej i przyszłej Polski. Miejsce bardzo bliskie memu sercu. Nie przedłużam i przekazuję mikrofon, to znaczy będziesz mówił tam. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie Niemieckiemu Instytutowi Historycznemu i współorganizatorom. Państwu serdecznie dziękuję za przybycie i zainteresowanie tematem. Cieszę się bardzo, że na sali są osoby, które znakomicie znają ten temat, na czele z panem profesorem Madajczykiem, który był prekursorem badań nad orędziem biskupów polskich, więc liczę, że po moim wystąpieniu wejdziemy tutaj w intensywny dialog. Bardzo się na to cieszę. Jak Państwo wiedzą, mieliśmy niedawno okrągły 60. jubileusz obu dokumentów. Przypomnę, że memorandum Kościoła Ewangelickiego zostało opublikowane 15 października 1965 roku, list biskupów polskich 18 listopada, a odpowiedź niemieckich biskupów katolickich 5 grudnia. Te rocznice już minęły. Z pewnego dystansu możemy spojrzeć na cały ten rok jubileuszowy, który obrodził bardzo licznymi wydarzeniami. Zapewne Państwo zauważyli, że było ich dość sporo.
Z takich najważniejszych, które odbyły się w Polsce, to chyba konferencja organizowana przez Senat Rzeczpospolitej, konferencja poświęcona memorandum i centralne uroczystości rocznicy orędzia we Wrocławiu. Ja z przerażeniem stwierdzam, że coraz bardziej czuję się świadkiem czasu. To już jest trzecia okrągła rocznica, którą dobrze pamiętam. I nie wiem, czy Państwo potwierdzicie tę obserwację, ale mam wrażenie, że społeczne zainteresowanie tymi dwoma dokumentami pojednania rośnie. Bardzo dużo wydarzeń, w których uczestniczyło naprawdę sporo osób. Natomiast to była pierwsza okrągła rocznica tak słabo eksponowana przez świat polityki. Przypomnę, że na 50. rocznicę prezydenci Duda i Gauck wydali wspólne oświadczenie, w którym bardzo dowartościowywali orędzie jako dokument, który miał, tutaj cytat, które miało fundamentalnie zmienić relacje polsko-niemieckie oraz historię Europy. W tym roku, na 60. rocznicę, świat polityki nie wydał podobnego oświadczenia. I to zarówno ten ośrodek, który reprezentuje w jakiś sposób polską prawicę, a więc Pałac Prezydencki, ale również władze państwowe, rząd. Przypomnę, że na tych centralnych uroczystościach we Wrocławiu władze RP były reprezentowane przez wiceministra spraw zagranicznych, władze niemieckie przez pełnomocnika do spraw kontaktów z Polską, a więc to nie ten najwyższy szczebel, a szkoda, bo mówimy przecież o bardzo ważnych gestach pojednania, które zwłaszcza dzisiaj powinny budzić nasze zainteresowanie w obliczu tych różnorakich kryzysów, również kryzysów, które obserwujemy w relacjach polsko-niemieckich. No, papież Leon XIV dowartościował orędzie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, na audiencji ogólnej w grudniu powitał serdecznie Polaków. Tu znów zacytuję, zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie polscy biskupi skierowali do biskupów niemieckich 60 lat temu, a które zmieniło historię Europy. Niech słowa tamtego dokumentu, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe. No tak, więc tutaj pozwalam to sobie jako pewne memento dla naszych elit politycznych pozostawić bez dalszego komentarza. Natomiast rzeczywiście chciałbym podkreślić i zapewne Państwo jesteście tego świadomi, że mówimy tutaj o niezwykle ważnych dokumentach i na podkreślenie tego faktu jeszcze 4 krótkie cytaty. Najpierw cytaty naukowców. Profesor Martin Greszat, jeden z najwybitniejszych znawców historii Kościoła ewangelickiego w Republice Federalnej, czy w Niemczech w ogóle w XX wieku, napisał o memorandum niemieckiego Kościoła ewangelickiego tak, cytat: uważany jest dziś za najważniejsze i najbardziej znane memorandum tego kościoła. Natomiast o orędziu, no skoro jesteśmy w DHI, to profesor Klaus Zimmer, który o orędziu powiedział, że jest to prawdopodobnie najważniejszy dokument powojenny w stosunkach polsko-niemieckich. No jeszcze 2 cytaty może spoza świata naukowego, świadkowie czasu. Richard von Weizsäcker, były prezydent Niemiec, wybitny intelektualista, pisał o memorandum, że było to die wichtigste politisch-ethische Äußerung der evangelischen Kirche in der Nachkriegszeit, a więc najważniejsza wypowiedź polityczno-etyczna Kościoła ewangelickiego w czasach powojennych. I Jan Józef Lipski, opozycjonista, intelektualista, który o orędziu mówił, pisał, że było najbardziej dalekowzrocznym posunięciem w polskiej historii powojennej. Jest bardzo dobrze, Szanowni Państwo, że gromadzimy się wokół tych 2 dokumentów. Dokumentów, które mają wiele cech wspólnych. O tym nieczęsto pamiętamy i dlatego pozwolę sobie może w paru słowach zwrócić Państwa uwagę na to. No pierwsze, co się rzuca w oczy, do czego przywykliśmy, przyzwyczailiśmy, ale co przecież wcale nie jest oczywiste, to fakt, że one są prawie równoczesne.
Prawda? Te dwa niezwykle ważne gesty pojednania dzieli je różnica około miesiąca, a przecież mówimy tutaj o czasach powojennych, które rozciągały się tam gdzieś od roku 45. No kolejny taki duży gest pojednania to jest przyklęknięcie Willego Brandta, więc rok 70. Dość spory kawałek czasu, a tutaj te dwa gesty akurat prawie równocześnie. Co jeszcze je łączy? No to, że obydwa to są dokumenty, mają charakter pisemny, to też nie jest oczywiste. Kiedy myślimy o gestach pojednania, to możemy sobie wyobrazić różnego rodzaju działania, jak chociażby właśnie takie przyklęknięcie, jakiś gest humanitarny, jakieś wspólne działanie, a tutaj obydwie strony decydują się na to, że chcą wykonać pewien gest w kierunku pojednania, i tym gestem ma być dokument pisemny. W obu przypadkach stosunkowo długi. Memorandum to 44 strony, orędzie to 17 stron maszynopisu, więc stosunkowo długie dokumenty pisemne. No oczywiście obydwa kościelne, jeden ewangelicki i katolicki, ale obydwa wyprodukowane przez środowiska kościelne, chrześcijańskie. Obydwa w języku niemieckim, bo obydwa skierowane na rynek niemiecki. Memorandum EKD to dokument wewnętrzny, wewnątrz niemiecki. List biskupów, orędzie biskupów to list skierowany do strony niemieckiej, chociaż nie tylko, o czym za chwilę może parę słów też powiem. No i kolejna taka cecha wspólna, że z obydwu tych bardzo odważnych inicjatyw szybko ich autorzy się wycofali. O czym dzisiaj niechętnie pamiętamy, ale o czym też parę słów pozwolę sobie powiedzieć. I tak próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co Państwa może w tym temacie najbardziej zainteresować, próbując też zabrać w tę naszą wspólną podróż te fakty, którymi przed chwilą się podzieliłem, sformułowałem takich 6 pytań, na które chciałbym spróbować udzielić odpowiedzi dzisiaj. Pierwsze z nich, dlaczego najważniejsze gesty pojednania przed rokiem 1970 były inicjatywami kościelnymi? Drugie, jak do tych inicjatyw doszło? Dlaczego miały miejsce w tym samym czasie? Jaki miały ze sobą wzajemny związek? Trzecie, dlaczego najważniejsze gesty pojednania do roku 70 miały właśnie charakter dokumentów? Czwarte, co stanowiło o ich przełomowym charakterze? Piąte, jakie były ich skutki? I szóste, czy mogą wciąż jeszcze inspirować, dostarczać inspiracji dla kształtowania relacji polsko-niemieckich i przezwyciężania konfliktów międzynarodowych. Na jedne z tych pytań będę udzielał odpowiedzi bardziej zwięzłych, na inne bardziej rozbudowanych. Zapewne część z tego, co powiem, nie będzie dla Państwa nowa. Mam nadzieję, że jednak kilku ciekawych refleksji będę w stanie Państwu dostarczyć. Więc zaczynam od tego pierwszego pytania, dlaczego najważniejsze gesty pojednania były inicjatywami kościelnymi. Taka prosta odpowiedź brzmi, bo inni nie mogli bądź nie chcieli, a autorzy tych gestów mogli i chcieli. Przynajmniej wydawało im się, że mogą. Później czas troszeczkę zweryfikował to przekonanie, o czym za chwilę. Ale tak, elity polityczne, jak Państwo wiecie, nie były zainteresowane poprawą relacji polsko-niemieckich, która oznaczałaby rezygnację z części swoich interesów. W RFN tym takim zadeklarowanym celem polityki wschodniej była rewizja granicy, presja społeczna na elity polityczne była duża. Przypominam, że około 20% społeczeństwa to były osoby, które straciły swoją małą ojczyznę na tych terenach. NRD to ta oficjalna, zadekretowana przyjaźń, ale tak naprawdę przemilczanie problemów, przemilczanie ważnych potrzeb społecznych, aby tymi trudnymi kwestiami w sposób autentyczny się zajmować. No i PRL to
podsycanie strachu przed Niemcami, podsycanie niechęci do Niemców jako funkcja polityki wewnętrznej. Oczywiście jest to bardzo uproszczony obraz. Proszę o wybaczenie, że go nie niuansuję bardziej. Nie starczyłoby na to czasu, ale generalnie elity polityczne nie są w żadnym z tych trzech państw tą siłą, która może i chce wprowadzać zmiany. Jeśli chodzi o inne siły społeczne, dziennikarze, naukowcy, ludzie kultury i sztuki, oni często, i to z biegiem czasu coraz częściej, chcą i podejmują pewne próby, ale nie mają jednak takiego autorytetu, takiej siły przebicia, takich możliwości organizowania się w większe grupy, by wytworzyć pewną niezbędną masę krytyczną do tego, żeby te gesty pojednania, które wykonywały, miały swoje autentyczne przełożenie na społeczeństwa. Kościół wtedy jeszcze posiada duży autorytet, posiada rozbudowane struktury, jest olbrzymią organizacją posiadającą możliwości docierania do szerokich rzesz społeczeństwa. I Kościół ma coś jeszcze, co jest jego ogromnym atutem, a mianowicie ma narzędzia. No, pojednanie to jest jedna z podstawowych kategorii teologicznych i Kościół wie, czym jest to pojednanie i wie, o czym mówi. No w końcu każdy chrześcijanin modli się stosunkowo często słowami modlitwy Ojcze Nasz i tymi słowami odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W liczbie mnogiej ta modlitwa jest wypowiadana. Oczywiście trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby te kategorie przenieść na relacje międzynarodowe. I właśnie ten wysiłek to jest część tworzenia pewnej filozofii pojednania, której elementem są te dokumenty, o których tutaj mówimy. No poza tym kościoły są strukturą ponadnarodową, zwłaszcza Kościół katolicki. To jest jeden kościół. Katolicy mają takie przekonanie, że to, co ich łączy, czyli wspólna wiara, wspólna przynależność do Kościoła jest ważniejsza niż ich przynależność narodowa. W Piśmie Świętym czytamy, nie ma już Greka, Rzymianina, prawda? Kościół ewangelicki, tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale oczywiście ta więź chrześcijańska i struktury dachowe łączące kościoły, poszczególne wspólnoty, poszczególne kościoły też istnieje i ta świadomość pewnej więzi ponadnarodowej jest tutaj bardzo istotna. I wiedząc to wszystko, w zasadzie należałoby się pytać nie dlaczego to kościoły, tylko dlaczego tak późno, tak? Dlaczego musiało minąć 15 lat, zanim nastąpiły te wielkie gesty pojednania. No, odpowiedzi oczywiście trzeba szukać w tym, jak bardzo wielkie rany pozostawiła po sobie wojna, jak bardzo chociażby Kościół polski ucierpiał w latach niemieckiej okupacji. Odpowiedzi trzeba szukać też w tym, jak te kościoły same siebie postrzegały. Tak? Ta refleksja Kościoła niemieckiego, zwłaszcza katolickiego, która na początku była bardzo sfokusowana wokół przekonania, że my byliśmy ofiarą. Tak? To nie naszą rolą jest tutaj teraz mierzyć się z dziedzictwem zbrodni nazistowskich. Ta świadomość bardzo powoli się zmieniała w kierunku też przejmowania pewnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Oczywiście wzajemne kontakty, wszelkie działania na rzecz pojednania utrudniał podział Europy, żelazna kurtyna, brak kontaktu, bardzo trudne uwarunkowania polityczne. No ale też to, że ta podstawa teoretyczna, a więc przekonanie o tym, że pojednanie jest czymś bardzo ważnym i trzeba do niego dążyć, niekoniecznie było faktycznym priorytetem wielu chrześcijan w pierwszych latach powojennych. Każda wspólnota była skoncentrowana na sobie samej, na własnych cierpieniach, na własnych potrzebach i na braku perspektywy na punkt widzenia, na potrzeby tych innych. Dlatego musiało upłynąć sporo czasu, żeby te wielkie gesty pojednania mogły zaistnieć i potrzebna była dość długa faza przygotowania.
No i tutaj jesteśmy już przy punkcie drugim, jak do nich doszło, dlaczego w tym samym czasie, jaki miały ze sobą związek memorandum i orędzie. Jeśli prześledzić źródła bezpośrednio po tych dwóch wydarzeniach, to zobaczymy, że tam po stronie ewangelickiej w Niemczech istniało takie przekonanie, że list biskupów polskich jest odpowiedzią na memorandum, które zostało opublikowane, jak wiemy, trochę wcześniej. Ludwik Reiser, jeden z głównych rozgrywających i autorów tego memorandum, powiedział: Die von der Denkschrift ausgesandte Taube ist mit einem Ölzweig zurückgekehrt. Czyli gołąbek wysłany poprzez to memorandum wrócił z gałązką oliwną, w postaci oczywiście listu biskupów. Było to przekonanie błędne. Obydwa te dokumenty powstawały zupełnie niezależnie od siebie. Dzisiaj wiemy już dzięki badaniom Wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość, że Kominek dowiedział się o memorandum dopiero wtedy, kiedy list był już w zasadzie gotowy. Przyjął memorandum z euforią, ale ono nie wpłynęło zasadniczo na treść orędzia. Wpłynęło na ten fragment, w którym dziękuję braciom ewangelikom z Niemiec za ich gesty. Powstanie tych dwóch dokumentów, niezależne od siebie, poprzedziły długie procesy. I po części były to procesy wspólne dla obu kościołów, ale po części też zupełnie różne. Jeśli chodzi o to, co łączyło, to długa i powolna zmiana postrzegania polskich chrześcijan przez niemiecką opinię publiczną, przez członków niemieckich kościołów. Ona zaczęła się już w latach 50., bo wcześniej, to warto może jeszcze dodać, była ona skrajnie negatywna, prawda? Polski Kościół, polscy chrześcijanie, w ogóle cała Polska była postrzegana jako ci, którzy pozbawili Niemców ojczyzny. I to z pobudek czysto szowinistycznych, tak? Kwestia zbrodni na wschodzie była stosunkowo nieznana, była rzadko poruszana w niemieckiej przestrzeni publicznej, natomiast społeczeństwo i opinia publiczna w Niemczech była bardzo skoncentrowana na własnych cierpieniach i interpretowała je właśnie często jako wyraz szowinizmu czy nienawiści Polaków. W latach 50. ta perspektywa zaczyna się stopniowo zmieniać. Pierwszym takim impulsem do tego jest prześladowanie Kościoła w Polsce w czasach stalinowskich. Wtedy polscy katolicy zaczynają być kojarzeni właśnie już nie tylko z tym prześladowaniem, szowinizmem, ale z odwagą, z obroną wspólnych wartości. Później, kiedy stalinizm upada, po roku 56 coraz więcej Niemców jeździ do Polski i konfrontuje swoje wyobrażenia z realiami. To jest bardzo, bardzo ważny moment. To widać zwłaszcza czytając prasę ewangelicką z tamtych lat, jak wiele tam się pojawia głosów, które mówią: no, nasz punkt widzenia jednak nie jest tak do końca właściwy. No i później trzeci element to jest pojawianie się pierwszych inicjatyw na rzecz pojednania. To są najczęściej inicjatywy oddolne, inicjatywy takich grup kościelnych jak Akcja Znaku Pokuty po stronie ewangelickiej czy Pax Christi po stronie katolickiej. To są inicjatywy, które są niewielkie, tak? One obejmują swym zasięgiem bardzo niewielkie grupy ludzi, ale gdzieś tam przebijają się do świadomości i przygotowują grunt pod te większe, ważniejsze działania, które potem będą już podejmowane przez kierownictwa Kościoła. Nie wspomniałem o zmianie w ogóle podpatrzenia niemieckiego społeczeństwa na relacje polsko-niemieckie na skutek procesów oświęcimskich. To jest też przełom lat 50., 60., gdzie po raz pierwszy w przestrzeni publicznej zaczyna na taką skalę istnieć świadomość zbrodni nazistowskich na wschodzie. To wszystko składa się na takie powolne dojrzewanie do większych, ważniejszych gestów pojednania. Ale oprócz tych wszystkich procesów mamy jeszcze dwa, niezależne w każdym kościele, które są zupełnie kluczowe dla powstania tych dokumentów. Po stronie ewangelickiej to jest publikacja memorandum tybińskiego, zwanego również memorandum 8. To jest rok 62. Memorandum podpisane przez 8 wybitnych przedstawicieli Kościoła ewangelickiego, w którym
Oni krytykują politykę zachodnio-niemiecką jako politykę destrukcyjną, mało nastawioną, zorientowaną na rozwiązania i pokazują to na 5 przykładach. Jeden z tych 5 przykładów to jest podejście do granicy na Odrze i Nysie, które bardzo krytycznie oceniają. To powoduje w Kościele ewangelickim ferment. No jak to? Wysoko postawieni ewangelicy kwestionują tutaj zasadniczy cel niemieckiej polityki, który jest przecież konsensusem w zasadzie wszystkich sił politycznych i społecznych. Kościół ewangelicki w wyniku tej krytyki dochodzi do wniosku, no skoro tak, to my musimy teraz w sposób usystematyzowany wydać jakieś oficjalne stanowisko. I w ten sposób zaczyna się praca nad memorandum, która trwa do 1965 roku. Ono jest gotowe w sierpniu tego roku. Orędzie powstaje w zupełnie inny sposób. Tutaj kluczowe są 2 wydarzenia. Po pierwsze Sobór Watykański II, czyli spotkania biskupów z całego świata. Pierwsza możliwość tego, że ci goście spotykają się ze sobą, wchodzą w dialog, razem pracują w różnych komisjach i grupach roboczych tego soboru. Sobór to też nowe otwarcie, to właśnie teologia dialogu, teologia wychodzenia, przekraczania barier, przekraczania murów, a więc tutaj to pojednanie bardzo pięknie się z tym komponuje. No i drugi element to jest milenium Chrztu Polski, przypadające na rok 66. Biskupi polscy dochodzą do wniosku, że chcą świętować to milenium wspólnie z papieżem, którego zapraszają do Polski, wspólnie z biskupami z całego świata. No, skoro są częścią Kościoła Powszechnego, to trudno nie zaprosić innych biskupów, a jeśli już zaprosić innych biskupów, no to trudno nie zaprosić biskupów z Niemiec. Więc trzeba skierować zaproszenie do tych biskupów, ale wiadomo, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie może to być zwykłe, zdawkowe zaproszenie, tylko trzeba coś zrobić, żeby te stosunki stały się bardziej normalne. Stąd właśnie orędzie. Orędzie, którego głównym autorem, to też dodam gwoli ścisłości, jest wrocławski arcybiskup Bolesław Kominek, ale które zostaje podpisane przez 30 kilku polskich biskupów. Trzeci punkt. Dlaczego te najważniejsze gesty pojednania miały charakter dokumentów? Dlaczego nie wpadły kierownictwa kościołów, że można to zrobić w inny sposób, wykonując jakiś inny rodzaj gestu? Wydaje mi się, że dlatego, iż wtedy nie było jeszcze podstaw do wykonania takiego gestu. Wrogość i brak zrozumienia dla idei pojednania były w społeczeństwach tak powszechne, że tego rodzaju gesty nie zostałyby właściwie zrozumiane. Żeby mogło dojść do zbliżenia, do dialogu, musiała się zmienić rzecz zupełnie fundamentalna, czyli to, jak społeczność polska, niemiecka myślała o sobie, o tym drugim i o wzajemnych relacjach. I w obu tych dokumentach widzimy ogromny wysiłek, żeby do takiej zmiany doprowadzić. I dopiero ta zmiana myślenia mogła umożliwić otwarcie obu stron na dialog. Za chwilę powiem o tym, jak w obu tych dokumentach próbowano ten cel osiągnąć. Natomiast chciałem zwrócić uwagę w tym momencie jeszcze, że powiedziałem na wstępie, że oba te dokumenty były wyprodukowane na rynek niemiecki, stąd również orędzie było oryginalnie pisane po niemiecku. Ale w przypadku większości dokumentów jest tak, że z tyłu głowy autorzy mają nie tylko tych właściwych adresatów, ale również innych. I tak było w przypadku orędzia. Kominek pisał w jednym z poufnych dokumentów dla strony niemieckiej, cytuję: napisaliśmy to nie tylko dla narodu niemieckiego, ale i dla naszego. Tak jak powiedziałem, za chwilkę rozwinę ten wątek. Co stanowiło o przełomowym charakterze tych dokumentów? Kilka kwestii. No po pierwsze osoby. Tak? Wcześniejsze inicjatywy kościelne to były inicjatywy grup oddolnych. Od czasu do czasu osoby gdzieś tam związane z kierownictwem Kościoła, jak chociażby berliński biskup katolicki Depfner, wykonywali jakieś gesty, ale tutaj to były dokumenty firmowane przez obydwa
kierownictwa, kompletne kierownictwa kościołów, a więc no, najwyższy autorytet kościelny poza papieżem w danych krajach. Druga kwestia to ogromny oddźwięk. On też stanowił o tym przełomowym charakterze obu dokumentów. Proszę Państwa, memorandum wschodnie ukazało się w samym roku 65, czyli od października do grudnia, ukazało się 5 wydań w łącznym nakładzie ponad 200 000 egzemplarzy. I to jeszcze nie był koniec tej historii. W 66 i w kolejnych latach były kolejne dodruki. To był ogromny nakład. Kiedy prześledzić te dyskursy prasowe, medialne, to widać, że oddźwięk był rzeczywiście ogromny, że on doprowadził do gigantycznej debaty społecznej. No i kolejna kwestia to oczywiście treść. Ona jest tutaj kluczowa i pozwolę sobie teraz parę minut poświęcić na to, żeby podzielić się z Państwem tym, co moim zdaniem jest najważniejsze w tych dokumentach. Tak jak powiedziałem, celem obydwu, i to bardzo wyraźnie widać analizując treść, jest właśnie ta zmiana perspektywy, tak? Zmiana postrzegania siebie, tego innego i naszych wzajemnych relacji. I jak to się dzieje w memorandum? Memorandum jest podzielone na 6 rozdziałów. Pierwsze 2 to analiza sytuacji niemieckich wypędzonych i wyrażenie empatii wobec ich losu. I to jest bardzo ważne i mądre psychologicznie. Za chwilę w pozostałych rozdziałach będziemy stawiać pod znakiem zapytania nasze narodowe pozycje, ale na początku pokazujemy wam, że nie jesteśmy waszymi wrogami, że was rozumiemy, że mamy empatię dla waszego cierpienia i to nie tylko tego cierpienia, którego doświadczyliście na skutek utraty ojczyzny, ale również tego cierpienia, które wyraża się tym, że do dzisiaj w jakiś sposób jesteście obywatelami drugiej kategorii w naszym państwie. Tak? Tam elementem tej analizy jest wskazanie na to, że cały czas jest pewna defaworyzacja osób, które przybyły do Republiki Federalnej wobec miejscowych. I krytyce jest poddana również postawa Kościoła Ewangelickiego w Niemczech wobec wypędzonych. Z jednej strony przyznaje się tak, dużo zrobiliśmy, jeśli chodzi o wsparcie, ale wiele też jeszcze zadań przed nami. Potem następuje rozdział 3, analiza sytuacji Polski, znaczenia ziem zachodnich dla niej i przedstawienie polskiej perspektywy na te kwestie. I tutaj już widzimy pewną nowość, dlatego że taka analiza miewała miejsce w niemieckich publikacjach, również w niemieckich publikacjach naukowych wcześniejszych, natomiast ona najczęściej jednak służyła temu, żeby te argumenty zbić. Tak, żeby pokazać, że Polacy twierdzą, że jest tak, ale my uważamy, że jest inaczej i my mamy rację. Takich publikacji, zwłaszcza w środowiskach niemieckich wypędzonych, było całkiem sporo. Natomiast tutaj te argumenty są przedstawione i nie są zbijane, tylko jest zadawane pytanie, czy nie ma w nich trochę racji. I ta odpowiedź niejednokrotnie wypada pozytywnie, tak? Że tym argumentom my, Niemcy, powinniśmy poświęcić więcej uwagi niż do tej pory poświęcaliśmy, dlatego że jest w nich część prawdy. Później następuje rozdział 4 i to jest perspektywa prawa międzynarodowego. Rozdział 5 to perspektywa teologiczna i etyczna i w zasadzie we wszystkich tych 3 rozdziałach dotyczących polskiego punktu widzenia, perspektywy prawa międzynarodowego, perspektywy teologicznej i etycznej poddawane są w wątpliwość, znaczy analizowane i po części poddawane w wątpliwość niemieckie pozycje. Dobrym przykładem jest pojęcie Recht auf Heimat, czyli prawo do stron ojczystych, które robiło wtedy zawrotną karierę i było jednym z takich centralnych argumentów w tym dyskursie, zwłaszcza środowisk wypędzonych. Człowiek zasadniczo ma prawo, jest to prawo człowieka, tak,
prawo do swojej ojczyzny i dlatego trzeba dążyć do tego, żeby wypędzeni mogli wrócić do swojej dawnej ojczyzny. No i tutaj ten centralny termin prawa do stron ojczystych jest poddawany w wątpliwość w wyniku wnikliwej analizy i to w wątpliwość zarówno z pozycji prawnych, jak i teologicznych i etycznych. I tak dzieje się z całym szeregiem argumentów, która strona niemiecka do tej pory uważała za oczywiste. Konkluzja autorów memorandum jest taka, że w oparciu o te kategorie prawne, teologiczne, etyczne nie jesteśmy w stanie osiągnąć rozwiązania problemu, dlatego że druga strona ma swoje argumenty i one wzajemnie się znoszą. Tak? Recht steht gegen Recht, czyli prawo przeciwko prawu, argument przeciwko argumentowi i dalej działając w ten sposób nie dojdziemy do rozwiązania problemu. I w 6. rozdziale jest propozycja, jak ten problem rozwiązać. I to jest tak naprawdę rewolucja, bo autorzy memorandum mówią nie, rozwiązanie problemu nie w ten sposób, że będziemy jeszcze mocniej, jeszcze silniej bronić naszych pozycji. Rozwiązanie problemu znajduje się w zmianie paradygmatu, czyli naszym celem powinna przestać być walka o rewizję granicy i zrealizowanie tych wszystkich postulatów, które wnosimy. I nie powinniśmy szukać w teologii, prawie, etyce potwierdzenia dla tych naszych pozycji, tylko szukać dróg przezwyciężenia wrogości i pojednania. To powinno być naszym właściwym celem. I jeśli znajdziemy drogi do pojednania, do przezwyciężenia wrogości, to te inne sprawy nam się poukładają. To nie jest myśl nowa. W roku 60, kiedy właśnie katolicki biskup Depfner wygłaszał swoje kazanie, słynne kazanie jadwiżańskie, no w zasadzie już coś takiego powiedział. On wtedy powiedział, że wspólnota narodów jest ważniejsza niż granice. Zresztą wcześniej ten argument już się też pojawiał. Taki najwcześniejszy głos, który znalazłem, to jest głos takiego katolickiego publicysty w gazecie, w tygodniku Rheinische Merkur, w którym mniej więcej to samo jest powiedziane. Tak? Przestajmy się upierać przy tej rewizji granicy, szukajmy porozumienia z Polską, szukajmy takiego ułożenia na nowo współżycia narodów, żeby granice straciły tą swoją dzielącą funkcję. Więc tak naprawdę ta rewolucja, którą widzimy w memorandum z 1965 roku, ona może nie polega na tym, że tu jakieś zupełnie nowe myśli się pojawiają, ale w tym, że te myśli są bardzo solidnie uargumentowane w tym 44-stronnicowym dokumencie. Zupełnie inaczej argumentuje, ale dokładnie do tego samego celu zmierza orędzie. Jeśli przeczytamy sobie orędzie, to zobaczymy, że to tak naprawdę jest długi opis historii. I dzisiaj czytając ten dokument możemy nawet się trochę zdziwić, dlaczego 90% czy nawet więcej tego dokumentu to jest opis historii Polski, długi oplot o historii średniowiecza, że mieliśmy wspaniały Uniwersytet Jagielloński, tak, że wielu świętych Polska wydała, tam ci święci są wymieniani. Potem jest opis relacji polsko-niemieckich, podkreślenie tego, że one nie zawsze były złe, że Polska dużo Niemcom zawdzięcza. No i wreszcie ta historia najnowsza, bardzo bolesna, w tym przejęcie ziem zachodnich, ale ukazane właśnie nie jako wyraz szowinizmu polskiego, lecz bolesna dla Polski decyzja podjęta ponad głowami społeczeństwa. Po co te długie opisy historyczne? No właśnie, znów wracamy do tego celu, zmiana wzajemnego postrzegania. Niemcy postrzegają Polskę nie jako równorzędnych partnerów, tylko jako taki trochę dziki kraj. Pokutuje cały czas jeszcze to XIX-wieczne postrzeganie Polski jako przestrzeni doskolonizowania, przestrzeni zapóźnionej kulturowo. No i właśnie, tutaj autorzy orędzia próbują pokazać, my jesteśmy integralną częścią zachodniej chrześcijańskiej wspólnoty. Od samego średniowiecza byliśmy ważnym elementem tej wspólnoty. Nie jesteśmy gorsi od was. Nasze wzajemne relacje były dobre, wiele wam zawdzięczamy. A ten gorzki owoc ostatniej wojny, czyli zmiana granicy, to nie jest coś, czego chcieliśmy wam na złość, tylko coś, co również dla nas jest problemem.
No i w obydwu tych dokumentach widzimy propozycję rozwiązania tego problemu, tego, który wtedy jest kluczem do zmiany relacji polsko-niemieckiej, kluczem do pojednania problemu granicy. Ostdenkschrift nie wypowiada się, memorandum wschodnie nie wypowiada się jednoznacznie za uznaniem granicy. To warto podkreślić. Tam nie ma takiego zdania, które by to jednoznacznie mówiło. Natomiast logika tego dokumentu jest jednoznaczna. Jeśli przeczytamy sobie wszystkie te argumenty, no to nie sposób nie wyciągnąć innego wniosku niż takiego, że autorzy memorandum jednoznacznie zachęcają do tego, żeby uznać tę granicę. W orędziu też nie ma takiego jednoznacznego wezwania wobec strony niemieckiej uznajcie granicę, ale też czytając ten dokument jednoznacznie można taki wniosek wyciągnąć, że tak naprawdę o to tego polscy biskupi oczekują. No i poza tym kluczowym rozwiązaniem tego kluczowego problemu politycznego, problemu granicy, w obu tych dokumentach widzimy wezwanie do dialogu, do przekraczania własnej perspektywy, do szukania, do otwierania się na perspektywę drugiego. No to tyle chyba, jeśli chodzi o ten przełomowy charakter i przechodzę już do przedostatniego punktu, jakie były skutki obydwu tych gestów pojednania. No i właśnie, krótkofalowo była to klęska. Pierwszy skutek to odpowiedź biskupów niemieckich. Tak? I jak Państwo wiecie, ta odpowiedź była zdawkowa i jest krytycznie oceniana. Niemiecki publicysta Hans Jakob Stelle nawet użył takiego obrazowego porównania, że niemieccy biskupi uchwycili dłoń, wyciągniętą dłoń polskich biskupów, ale uchwycili ją w azbestowej rękawicy. Bartoszewski też taki ładny cytat napisał, który Państwu przytoczę. List biskupów polskich zdecydowanie wyrastał ponad ówczesny, przeciętny stan świadomości społecznej i dojrzałość moralną polskich katolików. Odpowiedź biskupów niemieckich odpowiadała w pewnym sensie stopniowi dojrzałości moralnej katolików niemieckich. Ta nieadekwatna odpowiedź biskupów niemieckich powoduje, czy ułatwia komunistom ich ofensywę przeciwko polskiemu Kościołowi. Ona sprawia, że odbiór wśród polskich katolików, odbiór orędzia też jest dość negatywny. Biskupi polscy zniechęceni tymi trzema faktami, czy wręcz przestraszeni nimi, po pierwsze niewłaściwą, nieadekwatną odpowiedzią biskupów niemieckich, brakiem zrozumienia wśród wielu polskich katolików, duchownych w tym, i tą bardzo, bardzo agresywną ofensywą antykościelną polskich komunistów. Co robią polscy biskupi? Tak naprawdę dystansują się od orędzia. W lutym 1966 roku piszą list duszpasterski i w tym liście duszpasterskim stwierdzają, że Polacy tak naprawdę nie mają żadnego powodu, żeby prosić Niemców o wybaczenie, ponieważ, cytat, jako naród przez stulecia nie wyrządzili narodowi niemieckiemu żadnej krzywdy. I biskupi wyjaśniają w tym liście, że w orędziu prosili jedynie o przebaczenie ewentualnych win indywidualnych niektórych Polaków. A więc bardzo, bardzo silne zmiękczenie tej radykalnej wypowiedzi w orędziu. Wcześniej główny autor orędzia, Bolesław Kominak, daje wywiad niemieckiej telewizji i w tym wywiadzie de facto wycofuje bezwarunkową ofertę przebaczenia zawartą w orędziu. Mówi tak: przebaczenie i przeprosiny dotyczą tylko gotowych do pokuty, którzy faktycznie poczuwają się do winy. Tam, gdzie nie ma wyznania winy, nie ma też przebaczenia. No ale tych słów nie było w orędziu, prawda? W orędziu przebaczamy i prosimy o przebaczenie, a tutaj wycofujemy się nie tylko z oferty wybaczenia, ale też z własnych przeprosin. Potem w maju 1966 roku następuje taka częściowy powrót do orędzia. Tam, kiedy prymas Wyszyński, to już 3 maja, to są ogromne uroczystości maryjne w Częstochowie, olbrzymi tłum zgromadzonych ludzi na Jasnej Górze i Wyszyński w swoim kazaniu wzywa ludzi do tego, żeby przebaczyli Niemców. Pyta ich, czy przebaczymy. Oni odpowiadają tak. To jest bardzo podniosły moment, natomiast to jest powrót tylko po części do tej radykalnej oferty, która znalazła się w orędziu.
O tym niechętnie pamiętamy. Podobnie jak o tym, że Kościół ewangelicki w dużej mierze wycofał się z tego radykalizmu memorandum, po którym rozpętała się burza w Kościele ewangelickim. Było bardzo dużo głosów krytycznych, zwłaszcza w środowiskach konserwatywnych, w środowiskach wypędzonych. I w marcu 1966 roku zwołano nadzwyczajny synod Kościoła ewangelickiego w Berlinie, w Berlin-Spandau. I ten synod wyprodukował taki dokument, bardzo mglisty dokument komentujący czy wyjaśniający, interpretujący memorandum wschodnie. Dokument pełny takich zawiłych stwierdzeń na zasadzie, że z jednej strony tak, ale z drugiej jednak ale. I tak naprawdę niewiele z niego wynika poza tym, że tak naprawdę to nie przejmujemy odpowiedzialności za to, co tam w tym memorandum było wypowiedziane. Dam Państwu jeden przykład. Można tam przeczytać w tym synodalnym dokumencie: Die Aufgabe der Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn ist allen Deutschen gestellt. Aber das Wort von der Versöhnung wird falsch verstanden, wenn aus ihm die Zumutung an das deutsche Volk herausgehört wird, ohnmächtig zu resignieren. Tak, czyli spróbuję to przetłumaczyć. Zadanie pojednania jest zadaniem dla wszystkich Niemców, jak najbardziej, ale termin pojednania byłby fałszywie zrozumiany, jeśli chcielibyśmy z niego wyprowadzić tezę, że naród niemiecki powinien bezradnie zrezygnować, w domyśle ze swoich celów narodowych. Tak? No i jest tam też takie zdanie, że owszem, memorandum zachęca do pojednania, ale nie zachęca do jednostronnej rezygnacji jako takiej politycznego Vorleistung, jakby to przetłumaczyć, wykonania jakiegoś pierwszego, tak. Die Denkschrift rät nicht zum einseitigen Verzicht als politische Vorleistung, wohl aber zur Bemühung einen friedlichen Ausgleich. A więc nie mamy rezygnować, ale mamy się starać jednak o to, żeby doprowadzić do jakiejś poprawy stosunków. Nie? No, czyli to jest takie zjeść ciastko i mieć ciastko, takie wszystko i nic, jednoznaczne rozmiękczenie tego radykalnego stanowiska. No więc krótkofalowo, jeśli tak by na to spojrzeć, to porażka. Zresztą Kominek był bardzo rozczarowany, Wyszyński był bardzo rozczarowany, to widać z ich późniejszych dokumentów i działań. No natomiast długofalowo ogromny sukces. To jest pewien paradoks, prawda? Ale dzisiaj jesteśmy tutaj 60 lat później i doceniamy te dokumenty. Dzieliłem się z Państwem tymi cytatami, które są chyba nawet troszeczkę zbyt pozytywne, ale tylko troszeczkę, prawda? To są naprawdę kluczowe dokumenty w relacjach polsko-niemieckich. Szósty, ostatni punkt. Czy wciąż mogą one dostarczać inspiracji dla kształtowania relacji polsko-niemieckich i przezwyciężania konfliktów? No tutaj jestem bardzo ciekawy na dyskusję z Państwem. Ja tak, żeby zachęcić, może trochę prowokacyjnie podzielę się 2-3 moimi tezami. Pierwsza. Po pierwsze to są, przepraszam tutaj za sformułowanie, ale to są takie dokumenty chwały, momenty chwały Kościoła. Tak? To są te historyczne chwile, kiedy Kościół pokazuje, jak bardzo może być przydatny społeczeństwu i elitom politycznym, które nie potrafią znaleźć rozwiązania, a on je podsuwa. Podsuwa dlatego, że dysponuje właśnie tym specyficznym instrumentarium teologicznym, etycznym, ale również strukturalnym. I kiedy spojrzymy na te dokumenty, na właśnie ich rewolucyjny charakter, na tę bardzo mądrą, głęboką treść, ale też na intencje, którymi kierowali się ludzie Kościoła wtedy, no to tylko marzyć o tym, żeby dzisiaj ten duch był w Kościele obecnym. I uważam, że kościoły powinny tymi dokumentami dalej się inspirować. Kilka cytatów, które być może Państwo znacie, ale ja je z uporem maniaka powtarzam, bo uważam, że są niezwykle ważne. Cytaty stosunkowo niedawno odkryte w źródłach Kominka.
Zapytany, czy orędzie rzeczywiście musiało być aż tak bardzo radykalne, odpowiada: jeśli ten tekst ma przebijać nas poprzez Niemcy do Europy i do cywilizowanego świata, to jedynie w taki sposób. Kolejny cytat, Kominka. Sposób mówienia nie może być nacjonalistyczny, lecz musi być europejski w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Europa to przyszłość, nacjonalizmy są wczorajsze. 60 lat temu mówił. Europa to przyszłość, nacjonalizmy są wczorajsze. Pogłębienie dyskusji o organizacji rozwiązania federacyjnego dla wszystkich narodów Europy, między innymi poprzez stopniową rezygnację z narodowej suwerenności w kwestiach bezpieczeństwa, gospodarki i polityki zagranicznej. O to zabiega Kominek. Przepraszam, mogę zapytać, gdzie, w jakiej formie, do kogo arcybiskup... To są poufne notatki ze spotkań w małym gronie, notatki robione przez niemieckich uczestników tych spotkań i przekazywane niemieckim biskupom. Alfred Sabisz to był taki duchowny pochodzący z Wrocławia, który cieszył się zaufaniem Kominka, a potem wyjechał do Niemiec i uczestniczył w spotkaniach Cztery Oczy z Kominkiem, referował później rezultaty tych spotkań. Już ostatni cytat. Porozumienie z Zachodem. Arcybiskup Kominek pragnie i dąży do niego całym sercem. Uważa przyłączenie się do zachodniej Europy za kwestię egzystencjalną dla jego ojczyzny i dla polskiego Kościoła. Zbliżenie z Francją, z którą łączą stare więzy z dawnych czasów, już nastąpiło. Teraz musi ono nastąpić również z Niemcami. W bardzo pojednawczym tonie Kominek zabiega o nie u niemieckich katolików. Temu celowi ma służyć, co oznajmił w ścisłej tajemnicy, skierowane do niemieckich biskupów braterskie zaproszenie do udziału w milenium. Więc widzimy, jak głęboka, jak dalekosiężne cele przyświecały Kominkowi jako głównemu autorowi orędzia i stąd ten europejski wymiar tego listu nie bez przyczyny jest podkreślany. Te dokumenty, to warto, żebyśmy sobie uświadomili, są fundamentem, na którym zbudowaliśmy nasze relacje. Tak, to one wyznaczyły ścieżkę, kierunek, w którym myślały elity polityczne, myślały społeczeństwa, budując czy zbliżając się na powrót do siebie po II wojnie światowej. Właśnie logika tych dokumentów, tak? Nie szukać potwierdzenia swoich pozycji, nie dążyć do osiągnięcia swoich celów na koszt tego drugiego, tylko szukać dróg pojednania, przezwyciężania wrogości, wspólnota jako cel nadrzędny. No i obecnie można pokusić się o tezę, kiedy widzimy, że jak próbujemy odchodzić od tej logiki, no to zaczyna się problem, tak? Kiedy zaczynamy jednak bardziej orientować się na myślenie w kategoriach sprawiedliwości, własnego interesu, to coś zaczyna się nam bardzo, bardzo mocno chwiać w tych relacjach. Pytanie, czy chcemy dalej, czy powinniśmy dalej budować nasze relacje właśnie w oparciu o tę logikę pojednania, czy też chcemy szukać jakiejś innej drogi, mając świadomość, jakie ryzyka to ze sobą niesie. Moja teza jest taka, że w obliczu wszystkich tych kryzysów, z którymi się mierzymy i w obliczu tych kryzysów, które jeszcze nadchodzą, bo niestety jesteśmy dopiero na początku drogi, chociażby jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, o pewną erozję liberalnej demokracji, więzi transatlantyckich, że w obliczu wszystkich tych kryzysów warto jednak nie porzucać lekkomyślnie tej logiki pojednania, mając świadomość też wszystkich ograniczeń, które ona ze sobą niesie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mea culpa. Nie wspomnieliśmy o tym, że jako naukowiec też wydałeś szereg książek i my się znamy w ogóle z Berlina, kiedy to Robert był wicedyrektorem Polskiej Akademii Nauk Centrum Historycznego w Berlinie wtedy. Także warto o tym wspomnieć. Chciałbym jeszcze zapowiedzieć następne spotkanie, a to będzie w kwietniu. Będzie profesor Słowiński i będzie rozmawiał o sztucznej inteligencji. Przypuszczam, że to jest na przykład coś dla pana, dla fizyka, tak? To będzie w tej akademii. A, dobra. I znamy dokładną datę, bo nie mogłem znaleźć. Początek kwietnia. Początek kwietnia i to będzie, o ile dobrze wiem, w Akademii Techniki. Bodajże 9 kwietnia, ale to jeszcze potwierdzę.
Dobrze, i to też będzie informacja na naszej stronie i też na stronach naszych partnerów. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.